najbardziej agresywni są pierwsi rolnicy. To, co jest tu, to wygląda jak nacięcie. My się trochę tak zachowujemy, jak śledczy, badając, nie wiem, tajniki zbrodni. W trakcie badań cmentarzysk dobrze jest, gdy towarzyszy nam antropolog. Oni w oparciu o te kości co mogą powiedzieć? Po pierwsze mogą nam zrekonstruować, jak wysocy byli ci ludzie, w jakim wieku zmarli, jak się odżywiali, lepiej czy gorzej. Czy byli zdrowi? Jeśli nie, to jakie choroby ich nękały? Dzięki badaniom izotopów w archeologii możemy prześledzić tak zwaną osteobiografię danego osobnika. Możemy sprawdzić jego paleodietę, jego mobilność oraz kiedy zmarł. Mówiąc o izotopach, mówimy o etapie laboratoryjnym, gdzie te materiały są już zabezpieczone, najczęściej są po wstępnych analizach takich najbardziej podstawowych, czyli właśnie antropologicznych, archeozoologicznych, archeobotanicznych bardzo często i wtedy dopiero możemy wejść w ten kolejny szczebel drabiny analitycznej, czyli właśnie w izotopy, czy też jeszcze dalej się posunąć właśnie w badania paleogenetyczne. Kopalny DNA to materiał genetyczny, który jesteśmy w stanie wyizolować ze szczątków organizmów ludzkich, zwierzęcych, roślinnych, z osadów glebowych, lodowcowych. Najstarszy materiał, z którego wyizolowano kopalny DNA, liczy 2 miliony lat. I to były osady z Grenlandii i tam udało się zidentyfikować kopalny DNA organizmów, które były w tych osadach. Pierwszym naszym wyborem jest tak zwana część skalista kości skroniowej. To jest część, która osłania ucho wewnętrzne. Jest to najtwardsza część szkieletu ludzkiego. Tam DNA może się najlepiej zachować. Jeśli jej nie ma, to również zęby. Pozyskujemy DNA poprzez nawiercanie kości, czy to kości skalistych, czy zębów. I z proszku, który powstaje w trakcie tego nawiercania, izolowany jest właśnie kopalny DNA. W Brodzicy, dzięki bardzo dobremu zachowaniu DNA we wszystkich osobach pochowanych w tym pochówku zbiorowym, udało się z dość dużą dokładnością zrekonstruować pokrewieństwo biologiczne między 3 z tych 4 osób. I jak się okazało, mieliśmy do czynienia tam z ojcem z 2 dzieci, a 4 osobnik to najprawdopodobniej 3 z rodzeństwa albo matka tej 2 dzieci, czyli mielibyśmy do czynienia z całą taką rodziną nuklearną 2+2. I co ciekawe z naszej strony, no to jedno z tych dzieci to jest dorosła kobieta. A na innych stanowiskach z tej samej kultury archeologicznej i z tej samej populacji wykazaliśmy, że te społeczeństwa były patrylokalne, czyli najczęściej córki zostały wydawane za mąż do innych społeczności, innych grup, innych rodzin. I bardzo rzadko dorosłe córki zostawały z rodzicami. Można zadać pytanie, kim była ta kobieta, że podlegała innym zasadom, innemu obrządkowi pogrzebowemu niż większość osób należąca do tej społeczności. Archeologia bazuje przede wszystkim na analizie artefaktów archeologicznych, czyli kultury materialnej. My pokazujemy tą część biologiczną.
I bardzo często to się zazębia, tak? Czyli te teorie, które są głoszone przez archeologów, czy jakieś takie hipotezy, one też znajdują swoje potwierdzenie w tych badaniach genetycznych czy biologicznych, czasem nie. My nie tylko bazujemy na analizach laboratoryjnych, ale też obserwujemy makroszczątki, czyli jakie kości zwierzęce są w przestrzeni badanego przez nas stanowiska, jakie szczątki botaniczne. Mamy też badania palinologiczne. No i wreszcie te analizy izotopowe, które też pogłębiają naszą wiedzę o tych ludziach. Czy to jest śledztwo? Jest to część śledztwa. To jest tylko jedna ze składowych tego śledztwa, dlatego że to śledztwo zaczyna się w momencie, kiedy wbijemy szpadel w ziemię. I wtedy też wiele rzeczy zależy od nas. Dokładnie tak jak w śledztwie policyjnym, czy nie zatrzemy śladów na miejscu zbrodni, czyli właśnie na wykopaliskach. I czy zabezpieczymy odpowiednio cały materiał. Zawsze należy brać pod uwagę milion scenariuszy. Tutaj dokumentacja i fotograficzna, i rysunkowa mają ogromne znaczenie, no bo wtedy będziemy wiedzieć, z jakiej warstwy pochodzi dana próbka, jak ktoś zinterpretował dany profil, co było wkopane w co, czy było przemieszane, nieprzemieszane, czy to jest złoże wtórne, czy pierwotne, więc tych elementów jest mnóstwo. Wydaje mi się, że to jest nawet bardziej skomplikowane niż śledztwo takie typowo policyjne. Dlaczego tak było? Szukamy tych odpowiedzi. Nie zawsze nam się to udaje, ale no przecież, jak to się mówi, ważne jest, żeby gonić króliczka, a nie złowić go, prawda?